Zaawansowane ustawienia Vitodensa 100. Dzisiaj pokażę Ci, co możesz ustawić podczas pierwszego uruchomienia i co możesz ustawić i zmienić później w ustawieniach serwisowych w Twoim kotle. Pierwszą rzeczą, którą weźmiemy na tapetę, to ustawienia, które można zaprogramować w trakcie pierwszego uruchomienia i można te pierwsze uruchomienia wywołać również później. Przydaje się to szczególnie, że nie wszystkie ustawienia właśnie są dostępne z menu serwisowego, tak bezpośrednio, tylko trzeba jeszcze raz przeprowadzić to pierwsze uruchomienie. Więc jeżeli mamy już pracujący system, to żeby wejść jeszcze raz w uruchomienie, na początku wchodzimy w tryb serwisowy, czyli przytrzymujemy te dwa przyciski. O, tutaj mi się weszło za głęboko. I tak, aby ponownie przeprowadzić pierwsze uruchomienie, wybieramy podprogram B5 i klikamy OK. I teraz są dwie drogi. Albo połączymy się komórką z naszym kotłem i tam na komórce za pomocą programu vGuide przeprowadzimy uruchomienie, albo możemy te parametry ustalić bezpośrednio na wyświetlaczu. Ja skorzystam po prostu z samego kotła. Żeby wejść w ustawienia tego za pomocą kotła, trzeba przytrzymać przez chwilę przycisk menu i teraz możemy już sobie programować parametry dostępne z pierwszego uruchomienia. C1 to jest program napełniania. Kiedy aktywujemy ten program, zawór trójrogowy w środku kotła ustawi się po środku i napełniając wodę do instalacji, zarówno napełnimy wężownicę czy też wymiennik płytowy z ciepłej wody, jak i instalację CO. Ja tutaj tego nie będę włączać oczywiście, bo już instalacja jest napełniona. C2. Program odpowietrzania. Pozwala on włączyć kocioł w takim trybie, że pompa obiegowa pracuje, a później nie pracuje. Takimi cyklami pracy, nie pracy pozbywa się powietrza z instalacji. Też na razie nas to nie interesuje. C3. Rodzaj gazu. Gdybyśmy przeszli na przykład z gazu płynnego na gaz ziemny, przyda nam się to ustawienie, bo wtedy podczas uruchomienia byłoby zaprogramowane 3, czyli gaz płynny, LPG, a w zasadzie propan techniczny. I wtedy można by przejść na ustawienie gazu ziemnego. Tutaj zostajemy przy gazie ziemnym, czyli 2 gaz ziemny, 3 gaz płynny. C5. System spalinowy. Tutaj mamy 4 możliwości. Albo mamy jedynkę, czyli zasysanie powietrza z pomieszczenia technicznego, a rura spalinowa jest w średnicy 60 mm. Dwójka to będzie również rura spalinowa o średnicy 60, natomiast powietrze jest zasysane z zewnątrz za pomocą zewnętrznego płaszcza rury 100, czyli mamy tak zwany komin koncentryczny. Trójka, wyrzut spalin jest realizowany za pomocą rury 80, a zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego. No i 4, komin koncentryczny, ale rura spalinowa 80, zewnętrzna 125. My tutaj zostajemy na 4, bo taki też system jest zainstalowany. Parametr C6. Tutaj programujemy długość komina. Każde kolanko ponad nadmiarowe jedno, w sensie jedno jest już uwzględnione, to jest 1 metr. No i trzeba tutaj zaprogramować, ile tych metrów od kotła do wylotu spalin się znajduje. Tutaj mamy 10. C7. Sposób eksploatacji. I tutaj z poziomu regulatora kotłowego możemy ustawić 4 wartości. Tutaj mamy regulację pogodową, natomiast mamy jeszcze eksploatacja stała z programem czasowym, czyli
Temperatura czynnika grzewczego, czyli nagrzejniki, jest ustawiana w przedziałach czasowych, czyli na przykład w ciągu dnia może być jedna temperatura 50 stopni, w ciągu nocy na przykład 40 i mamy programy czasowe, koniec. Nic więcej jakby się wtedy nie zmienia. Czyli taki uproszczony sposób regulacji z przedziałami czasowymi, ale nie z temperaturą żadaną w pomieszczeniu, tylko z temperaturą, która już płynie w grzejnikach czy też w podłodze. 4. Eksploatacja pogodowa, czyli w zależności od temperatury na zewnątrz realizowana jest odpowiednia temperatura w grzejnikach czy w podłodze. O tym sposobie regulacji też był odcinek, także zapraszam Cię do niego. 13. Eksploatacja stała z opcjonalnym termostatem pomieszczenia. O tym sposobie regulacji też był odcinek. I tutaj po prostu w skrócie kocioł grzeje jedną temperaturą, ale tylko w momencie, kiedy dostaje sygnał od termostatu, który znajduje się w pomieszczeniu. Trzeba ten termostat wpiąć w tyk stary 96, nie, tutaj też już się nazywa 96, pomiędzy 1 a L. I jak jest styk zwarty, kocioł grzeje, styk się rozwiera, kocioł przestaje grzać. Ostatnia opcja to jest 14. Ostatnia możliwość, którą możemy stąd ustawić, to jest 14 i to jest sterowanie za pomocą Open Thermu. Są to regulatory o otwartym protokole transmisji, zaawansowane. Na przykład czeskie, nie pamiętam teraz nazwy. Czesi produkują taki regulator i tam można dużo więcej jakby wysterować za pomocą takiego regulatora. Natomiast kocioł staje się jakby tylko wtedy wykonawcą rozkazów od tego regulatora zewnętrznego. No i na tym się kończymy. Tutaj wracamy do 4. Z poziomu programu konfiguracyjnego można coś ustawić więcej, ale o tym nie w dzisiejszym odcinku. C8. Schemat instalacji. Tutaj Wam się przyda instrukcja, do której link znajdzie się w opisie filmu. I w zależności od tego, co mamy zainstalowane w kotłowni, trzeba odpowiednio zaprogramować. Tutaj mamy zbiornik na ciepłą wodę i obieg grzewczy bezpośredni. I taki zestaw to jest 3, jak dobrze widzę. Tak, 3. Natomiast możliwości jest dużo więcej. Nie będę ich tutaj wszystkich mówił. Po prostu odsyłam Was do instrukcji. Jedna uwaga, w momencie kiedy mamy przed pierwszym uruchomieniem wszystko podłączone, to powinno się to samo wykryć na właściwe. Także tego raczej nie zmieniamy, chyba że coś jakby odmontujemy, co było zamontowane i już się chcemy tego pozbyć, no to wtedy trzeba przeprogramować, bo będzie nam zgłaszać usterkę. Jakbyśmy na przykład wypięli czujnik sprzęgła i nie wyprogramowali go, no to będzie nam zgłaszać usterkę i wtedy trzeba by zmienić schemat instalacji. C9. Zewnętrzne przełączanie obiegu grzewczego. Tutaj muszę podziękować jednemu z moich widzów za wytłumaczenie, jak to działa, bo w sumie nie do końca rozumiałem z instrukcji, o co tutaj chodzi. Dzięki temu programowi, dzięki temu ustawieniowi możemy dołożyć termostat pokojowy do ogrzewania, do regulacji pogodowej. Działa to tak samo w zasadzie jak w sytuacji, kiedy mamy regulację za pomocą termostatu, czyli w momencie, kiedy styk 96 jest rozwarty, dany obieg grzewczy przestaje pracować, kiedy jest zwarty, ma pracę normalną zgodnie z tym, co jest ustawione. Także tutaj tej funkcji nie realizujemy, ale za pomocą 1 dotyczy pierwszego obiegu grzewczego, 2 by dotyczyła drugiego, ale go tutaj nie mamy, 3 dotyczyła obydwu, natomiast wymagany byłby dodatkowy jeszcze moduł rozszerzający. To zostawiamy tak, jak było. C10. Tutaj mamy dodatkowe ustawienia związane z modułem wejść cyfrowych. Ja go tutaj nie będę opisywać, bo nigdy nie miałem go jeszcze okazji testować, więc nie jestem pewny, nie wypowiadam się. Natomiast jeżeli kiedyś będę mieć okazję, to chętnie o nim nakręcę kolejny odcinek.
I tu jest 0, czyli bez funkcji. 11, ustawienie daty. Dzisiaj jest 15, 7:22, godzina 11:19. Tego nie zmieniamy, ale można by tutaj to przestawić. C13 parametr. Automatyczne przestawianie czasu letniego na zimowy i z powrotem. Na ten moment musi być, bo jeszcze mamy takie przepisy. Może kiedyś się to zmieni. C14. Funkcja wtyku 96. Jeżeli parametr C9 był ustawiony na 0 i nie mamy trybu regulacji jako stałotemperaturowy z opcjonalnym termostatem pomieszczenia, to będzie można to ustawić. W innym przypadku po prostu tej funkcji nie zobaczymy. I tak, możemy albo tutaj ustawić 0, czyli bez funkcji. I tak tutaj też jest. Albo możemy ustawić zapotrzebowanie z zewnątrz pompy cyrkulacyjnej. Jakbyśmy tu mieli zestaw rozszerzający do sterowania pompą cyrkulacyjną, to moglibyśmy dać sygnał pracuj w tym momencie. Możemy też za pomocą funkcja 4 oznacza zapotrzebowanie z zewnątrz. Jest to jakby takie wymuszenie pracy kotła na jedną stałą, konkretną temperaturę, na obieg grzewczy. I 5 blokowanie z zewnątrz. W tym momencie kocioł w ogóle się nie odpali. W sensie będzie pracować pompa, ale palnik się nie odpali. Jeżeli dobrze rozumiem, jest to funkcja przydatna, kiedy z zewnątrz chcemy jest jakiś alarm i po prostu nie chcemy korzystać z gazu, albo jest to gaz płynny i jest zbyt niskie ciśnienie, to możemy wtedy wykorzystać właśnie tę funkcję blokowania z zewnątrz. I tutaj też styk ma być rozwarty, to wtedy pracuje, zwarty przestaje pracować. OK, C15, zdalne sterowanie. Jeżeli mielibyśmy zamontowany u klienta Vitotrol 200M, to wtedy to będzie włączone. Jeżeli byśmy go chcieli wypiąć, no to wtedy trzeba by znowu dać off, bo inaczej będzie zgłaszać błąd. No i tu mamy wszystkie ustawienia, które są dostępne poprzez ten program pierwszego uruchomienia. Kocioł nam się teraz zresetuje i pokażę Wam kolejne ustawienia, które już są jakby z poziomu menu serwisowego. Ponownie, żeby wejść w menu serwisowe, OK. Menu. I żeby zmienić ustawienia, żeby przeprowadzić konfigurację systemu, wybieramy B2. Tutaj będą dostępne parametry, które możemy zmieniać. I tak. Pod jedynką mamy temperaturę wymaganą na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnątrz. Czyli jeżeli ustawiliśmy sobie w programie uruchomienia, że kocioł może realizować zapotrzebowanie z zewnątrz, to tutaj będzie można ustawić, jaką temperaturę wtedy będziemy uzyskiwać na wyjściu z kotła. Standardowo 70, nie zmieniamy. Lecimy dalej. 2. Tryb pracy pompy obiegu pierwotnego. I tutaj albo standardowo 1, czyli tryb automatyczny. Pompa pracuje cały czas. Albo jeżeli ustawimy sobie 7, pompa wyłączy się w trybie pracy zredukowanej. Albo kiedy nie będzie zapotrzebowania z termostatu pokojowego. Tutaj była 1, więc zostaje 1. Parametr 3, zabezpieczenie przed oparzeniami. Ten parametr raczej sugerowałbym, żeby został tak jak jest, czyli na włączony. Co on oznacza? Jeżeli wyłączymy to zabezpieczenie przed oparzeniami, będziemy mogli ustawić wyższą temperaturę na ciepłą wodę w zbiorniku, czy też przez ogrzewacz przepływowy. Natomiast powyżej 60 stopni to już jest bardzo ciepło. I jeżeli mamy jakiś termostat, który nam będzie regulować tą temperaturę, to jeszcze w porządku, ale jeżeli nie mamy żadnego zabezpieczenia dalej za kotłem, no to raczej nie chcemy mieć 70 stopni na rękach. Więc raczej bym to zostawiał na włączone. Inna sytuacja, kiedy mamy zbiornik i na przykład brakuje nam do zagrzania wanny.
ale na wyjściu ze zbiornika mamy właśnie taki termostat, który zabezpiecza przed nadmierną temperaturą, albo po prostu bierzemy na klatę, że trzeba o tym pamiętać. Nie mamy żadnych dzieci w domu i każdemu, kto przychodzi do nas, mówimy: uważaj na ciepłą wodę. To wtedy możemy to wyłączyć i zagrzać zbiornik, nie wiem do ilu, tego tutaj nam producent nie mówi, na pewno więcej niż 60, może 70, może 80. Jedna jeszcze uwaga, na pewno uszczelki w takim zbiorniku będą się szybciej zużywać, im wyższa będzie temperatura. Tu jest to włączone standardowo, ja tego nie zmieniam. Idziemy dalej. 4. Maksymalna prędkość obrotowa pompy obiegu pierwotnego, czyli tej, która jest wbudowana w kocioł. I tutaj możemy zmienić wydajność pompy w przypadku pracy na ogrzewanie, bo w przypadku, kiedy kocioł grzeje zbiornik, zawsze pompa idzie na 100% i to jakby nie mamy nad tym kontroli. Natomiast kiedy idzie na grzejniki, tutaj możemy zaprogramować maksymalną prędkość obrotową tej pompy. Tu jest na 95, bo jest dosyć duża instalacja. Natomiast możemy to płynnie zmieniać od 0% do 100%. Wykres odnośnie wydajności pompy a procentów znajduje się w instrukcji. W opisie będzie na której stronie, albo po prostu się tutaj pojawi. 5. Osuszanie strychu. To jest przydatne tylko i wyłącznie, kiedy mamy nowy budynek i potrzebujemy wygrzać podłogówkę i wylewkę. Wtedy musimy się dowiedzieć, jaki powinien być profil wygrzewania, albo zastosować któryś z tych po prostu na czuja, który jest dostępny. I kocioł będzie realizować tylko i wyłącznie wygrzewanie podłogówki. Tutaj tego nie ma. Tu nie ma w ogóle podłogówki, no i też już nie jest to potrzebne, więc 0. Parametr 6. Minimalna moc grzewcza. Na ile procent minimalnie może zmodulować się kocioł? Teoretycznie możemy dać tu 0. W sumie tego nigdy nie testowałem. Jest to rzecz do sprawdzenia. Natomiast z tego, co patrzałem dzisiaj i podczas przeglądu tego kotła, on i tak poniżej 8,5 nie schodził, więc te 7, nie wiem, to na kolejną rzecz do sprawdzenia. Natomiast ciekawsza rzecz będzie dalej. Tego bym raczej nie modyfikował. 7. Maksymalna moc grzewcza. I tutaj mamy 100%, czyli 100% mocy znamionowej tego kotła może iść na centralne. Ale jeżeli chcielibyśmy wydłużyć cykle pracy, a nie przeszkadza nam, że na przykład dłużej kocioł będzie nam grzał w momencie wychłodzenia, to możemy ograniczyć moc maksymalną kotła. Oczywiście to ograniczenie nie dotyczy jakby startu. Kocioł ma swój program, jak startuje palnik i tam, nawet jeżeli tu stawimy też te 7, to kocioł nas oleje i tak pójdzie 40% przy mocy startowej, więc tu będzie nas mieć tak czy siak gdzieś, ale później od razu będzie dążyć do maksymalnie tego, co tutaj jest. Przydatne, jeżeli chcielibyśmy wydłużyć cykle pracy, po prostu, żeby kocioł wolniej nagrzewał, ale też dłużej dzięki temu pracował i było to bardziej sprawne. 8. Ograniczenie maksymalnej temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego 1. To jest przydatne, gdybyśmy mieli podłączoną podłogówkę bezpośrednio do kotła. No i wtedy warto zabezpieczyć się przed tym, żeby nie puścić na instalację podłogową więcej niż 45, góra 50 stopni. Mamy grzejniki, więc nie musimy tego ustalać, ale jeżeli tutaj właśnie ten parametr ustawimy na przykład 45, to już z poziomu tego takiego podstawowego więcej niż 45 nie wejdzie. I daje nam to pewność, że na przykład ktoś przez przypadek nie puści na tą podłogówkę więcej niż trzeba. No i tyle. Przynajmniej w tym urządzeniu. Mamy jeszcze parametr 9, ale tutaj go nie ma. Czyli sposób eksploatacji obiegu grzewczego. Gdyby tutaj był zamontowany Vitotrol 200, moglibyśmy wpływać tym Vitotrolem na temperaturę, która idzie na grzejniki. I wtedy, gdybyśmy ustawili parametr właśnie 9 z 4 na 7, to ten Vitotrol 200 wpływa na temperaturę,
która idzie na grzejniki. Czyli jeżeli przegrzewa, to redukuje temperaturę na grzejniki, jeżeli nie dogrzewa, no to będzie zwiększać. I parametr 10 właśnie, kolejny parametr, czyli parametr 10 będzie nam mówił, jak mocno wpływa ta temperatura rzeczywista w pomieszczeniu na korekcję temperatury w grzejnikach czy też w podłogówce. 11 to byłoby ograniczenie maksymalnej temperatury na zasilanie obiegu grzewczego, czyli to samo co było w obiegu pierwszym, tylko dla obiegu z mieszaczem, czyli drugiego. 12, 13 sposób eksploatacji, czyli też czy 12 to jest, czy ten Vitotrol 200 wpływa na ten obieg grzewczy, a 13 jak bardzo. To byłyby wszystkie ustawienia serwisowe, które można zaprogramować z poziomu regulatora. I w zasadzie teraz możemy tylko sobie stąd wyjść. Wychodzenie jest przyciskiem wstecz, jest przycisk menu. Także możemy wyjść z powrotem do ekranu głównego. Dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.